Witam wszystkich serdecznie, tutaj IT in Japan. Dzisiaj prosto z hiroshimskiej plaży opowiem Wam, jak wygląda moja praca. Więc jestem zatrudniona w takiej japońskiej, można by to powiedzieć, nawet świetlicy, w której dzieci mogą mówić tylko po angielsku, więc jak ktoś usłyszy japoński, to nawet dzieci zwracają uwagę, mówią no Japanese. Więc tak, jak wygląda mój dzień? Więc codziennie rano przychodzę do pracy i na tablicy zapisuję, o której jakie dziecko zostanie odebrane. Albo przez rodzica, albo przez firmowy autobus, bo dzieci są dowożone do nas i odwożone do domów też. Następnie planuję moje zajęcia, które trwają 50 minut. Sama lekcja trwa 40, potem 10 minut mają na robienie ćwiczeń. I zajęcia wyglądają tak, że przez jeden tydzień ćwiczą odpowiedź na pytanie, więc na przykład mam 6 lat i liczby od 1 do 20. Potem w następnym tygodniu codziennie ćwiczą właśnie to mam 6 lat dalej i 1 od 20 liczby, ale też muszą zapamiętać pytanie, ile masz lat. Więc trochę to trwa. Tutaj trzeba pamiętać, no niezbyt rozbudowane. Mam grupę początkujących, ale dzieci w Japonii dopiero mają angielski tak naprawdę od gimnazjum, więc no, dlatego nawet takich podstaw niektóre jeszcze nie opanowały. Ja mam grupę właśnie podstawową od 6 do 9 lat. Najstarszego mam jednego 9-latka. Więc taki dość duży rozrzut, jeśli chodzi o wiek. I moja grupa jest najliczniejsza, więc zwykle ja mam 2 razy zajęcia, a wszyscy inni prowadzą dla danej grupy tylko raz w ciągu dnia. I przez to, że właśnie te tematy tak naprawdę codziennie robi się to samo, to muszę wymyśleć jakieś nowe gry. Znaczy niektórzy nauczyciele twierdzą, że wolą opanować jeden typ lekcji z tymi samymi jakby fragmentami, zabawami. Ja wolę trochę zmieniać, no bo myślę, że dzieci, które chodzą codziennie, bo nie wszystkie chodzą codziennie właśnie i tutaj też widać dużą różnicę, bo te, które przychodzą codziennie, pod koniec tygodnia już, czasami nawet w połowie, już tak świetnie śmigają po angielsku, a te, które na przykład po raz pierwszy przychodzą w piątek, no to wtedy różnica jest bardzo duża. No więc staram się im coś wprowadzać takiego, żeby im się aż tak bardzo nie nudziło, jeśli już to wszystko opanowało i tylko ciągle powtarzają i powtarzają. No. Następnie planuję coś, co się nazywa activity. Jest to, jakie są zajęcia, znaczy fragment lekcji tak naprawdę, w którym wszystkie dzieci z mojej grupy, każdy nauczyciel prowadzi dla swojej grupy to, na przykład muszą zrobić coś w stylu, robiliśmy wyrzutnie na przykład, breloczki, sałatkę owocową, więc tego typu rzeczy, które no, zajmą do 20 minut maksymalnie mamy na to. Kiedyś to wszyscy mieli łączone i prowadziła to jedna osoba, ale no niestety teraz z powodu no, tak naprawdę braków miejsca i czasu każdy nauczyciel musi prowadzić swoje własne. Mi to tak naprawdę najwięcej problemów sprawia, muszę przyznać, bo wymyślanie jakichś takich manualnych rzeczy, no nie mam tego typu zainteresowań, więc trochę się na tym namęczyłam. Dobrze, co robię później? Zwykle sprzątam, czyli mamy tak, przychodzę do pracy, zapisuję na tablicy, planuję lekcje, planuję to activity, a potem sprzątam. Więc zależy ile czasu, bo czasami dzieci przychodzą o 3 na przykład, a w inne dni przychodzą o 1 albo nawet o 12, więc no, nie zawsze mamy czas na sprzątanie tak naprawdę. Poza tym, co jest ciekawe, w Japonii za bardzo nie ma zbyt wielu sprzątaczek, więc no myślę, że w Polsce taka firma, której sami pracownicy sprzątają, miałaby problem, no bo nie powiedziałabym, że jest tam najczyściej na przykład w rogach czy gdzieś tam, ale możliwe, że tam, gdzie są sprzątaczki, też nie jest aż tak czysto, więc tylko się czepiam po prostu. Więc potem przychodzą dzieci i mamy się z nimi bawić. Dzięki temu, że mam 2 razy zajęcia, nie muszę tego robić aż tak długo. Znaczy, zabawa z dziećmi jest bardzo ciekawa, ale jeśli robi się to no tak przez 4 godziny dziennie, to w pewnym momencie już tak, o, gramy w Uno, znowu w Uno? Ale to moje wewnętrzne malkontentstwo. No więc później prowadzę zajęcia, tam znowu bawimy się z dziećmi i na koniec, jeśli jakieś dzieci jeszcze, czy jeśli pojechały wcześniej, to znowu sprzątamy. Czasami dzieci niestety są odwożone po godzinach pracy,
i wtedy wskazane jest, żeby trochę dłużej zostać. To jest takie, ale mogło być gorzej, bo to zwykle jest tak 10 minut do 20 minut zda się przeżyć. A normalnie, właśnie jeszcze zapomniałam wspomnieć, moje godziny pracy to od 10:30 rano do 7:30 wieczorem. Czyli wychodzi na to 9 godzin, ale domyślnie mamy tak naprawdę godzinę przerwy. W praktyce nie zawsze to wychodzi, szczególnie jeśli jakieś dziecko nas zaskoczy, więc bywa i tak, że jest to 20 minut, więc taka typowa firma. W pracy zwykle muszę mieć na sobie zielony t-shirt polo, który mam tam z nazwą firmy i tak dalej, i czarne obcisłe spodnie. Nie można też mieć za bardzo paznokci i zbyt intensywnego makijażu, ale jak się w sumie biega z dziećmi, to trochę ciężko o to, chociaż paznokci muszę powiedzieć, że mi żal, bo w Japonii robią bardzo ciekawe, takie żelowe, które kiedyś ich spróbuję, ale jeszcze nie przyszła na to pora. Teraz pora na kluczowy element, czyli zarobki w Japonii. Powinnam docelowo zarabiać 250 000 jenów, tutaj gdzieś pojawi się, ile to właściwie jest, na złotówki i funty, z czego 50 000 pobiera mi podatek i moja książeczka oszczędnościowa na japońską emeryturę, która tak bardzo mi się w przyszłości przyda, więc wychodzi z tego tak naprawdę 200 000 na miesiąc. W pierwszym miesiącu pracy przepracowałam tylko 2 tygodnie i tutaj pojawił się problem, bo podatek oraz te wszystkie inne rzeczy, które mi tam pobierają, pozostał taki sam. Więc nawet z połowy moich zarobków i tak zabrało mi to 50 000 jenów. Więc tak trochę ciężko było, ale na szczęście teraz jest już lepiej, bo pracuję też w soboty, czyli mam wolne niedziele i poniedziałki. W soboty przygotowuję dzieci do egzaminu Eiken, który jest państwowym egzaminem z angielskiego. I dzięki temu dostaję dodatkowe 20 000, więc całościowo mi tam wychodzi teraz 270 000, czyli schodzi do 220, bo 50 000 jenów pobierają ci, czy chcesz, czy nie. Nie wiem, czy w innych firmach jest tak samo. Podejrzewam, że tak, więc żegnaj moje 50 000. Do zobaczenia w następnym życiu. Podobno można dostać z powrotem te pieniądze, które się wpłaca na składki emerytalne, więc mam nadzieję, że za rok mi to oddadzą. Ale zobaczymy, jak będzie. To Japonia. Tutaj jeśli chodzi o biurokrację, dużo rzeczy mnie zaskoczyło, więc mogą znowu z czymś ciekawym wyskoczyć. To było na tyle, jeśli chodzi o filmik na temat mojej pracy. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, bo tak naprawdę powiedziałam wszystko to, co mi teraz przychodzi do głowy, ale mogłam o czymś zapomnieć, więc na dole są komentarze. Spokojnie można pisać, ja odpowiem, może nawet w następnym filmiku, w zależności od tego, o jak wielu rzeczach zapomniałam. Więc do zobaczenia i życzę wszystkim miłego dnia. Ja idę teraz do morza. Słyszałam jakieś dzieci krzyczące, że jest brudne, więc mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Do zobaczenia!